Witajcie w naszym specjalnym przewodniku, który odkryje przed Wami zalety systemu Rotate, przełomu w endodoncji. Dziś zobaczycie, jak nasze innowacyjne podejście zmienia zasady gry leczenia kanałowego, oferując nie tylko wyższą precyzję, ale i bezpieczeństwo. Nazywam się Piotr Puchała i przez najbliższe minuty pokażę Wam, jak technologia, którą rozwijamy, uczyni Waszą pracę szybszą, łatwiejszą i bardziej efektywną. Zapraszam do świata, gdzie każdy szczegół ma znaczenie. Zacznijmy od budowy zewnętrznej pilnika. Rotate to system pilników maszynowych zaprojektowany z myślą o precyzji i bezpieczeństwie. Posiada nietnący wierzchołek, który bezpiecznie przeprowadza narzędzie wzdłuż kanału. Asymetryczny skok gwintu oraz długie spirale są odpowiedzialne za transportowanie opiłków zębiny przez światło kanału. Dzięki temu krawędzie tnące nie ulegają zatkaniu i zablokowaniu. W przekroju pilnik ma literę S. Dzięki temu posiada dwie agresywne krawędzie tnące, które zapewniają niezwykłą szybkość cięcia zębiny. Rdzeń pilnika został zaprojektowany dla maksymalnej elastyczności bez uszczerbku dla wytrzymałości instrumentu. Odpowiednia budowa pilnika powoduje, że mamy maksymalną ilość miejsca na opiłki zębiny. Natomiast dwie krawędzie tnące powodują, że kontakt pilnika ze ścianą kanału jest minimalny, przez co znacznie zmniejsza się siła tarcia na instrumencie i tendencja do złamań instrumentu bardzo spada. Według producenta w porównaniu do poprzednika Rotate jest 30% szybszy, 30% bardziej elastyczny, 2,5 raza zmniejsza transportację kanału oraz jest 4 razy bardziej odporny na cykliczne zmęczenia. Przyjrzyjmy się całej rodzinie instrumentów firmy VDW. Mamy narzędzie M2, Reciproc i Rotate. Wszystkie są zbudowane według sprawdzonego schematu litery S z dwoma krawędziami tnącymi. System M2 przez lata był synonimem doskonałości. Dziś korzystamy z tych bogatych doświadczeń i poznajemy system Rotate, który jest ewolucją w opracowaniu systemu kanałów korzeniowych. Rotate został zaprojektowany po to, aby sprostać wyzwaniom współczesnej endodoncji. Porównując te dwa pilniki w przybliżeniu, możemy zauważyć, że one mają bardzo zbliżoną do siebie budowę, zarówno przekrój, jak i budowa zewnętrzna. Rotate został narodzony z dziedzictwa systemu M2 i łączy sprawdzone metody z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Analizując budowę zewnętrzną, możemy zobaczyć, że te pilniki są bardzo zbliżone do siebie, są podobne. Ma to szczególnie duże znaczenie dla osób, które do tej pory pracowały pilnikami M2, mają do nich zaufanie i od wielu lat z sukcesem każde leczenie kanałowe prowadzą tymi pilnikami. Wasza pamięć mięśniowa bardzo szybko się przestawi na pilniki Rotate. Wystarczy spróbować. To, co widzimy patrząc na pilnik w jego zewnętrznej budowie, to oczywiście bardzo zaznaczone kodowanie kolorystyczne według ISO. Oczywiście każde pilniki są oznaczone kolorystycznie, natomiast tutaj to oznaczenie jest dobrze widoczne i bez problemu od razu możemy znaleźć pilnik, który nas interesuje. W górnej części trzonka mamy 3 pierścienie, które są frezowane w tym trzonku i te pierścienie odpowiadają za taper, czyli za zbieżność narzędzia. Jeżeli mamy jeden pierścień, to jest taper 4% 0,4, 2 pierścienie jest to taper 5% i 3 pierścienie taper 6%. Więc to oznaczenie kolorystyczne plus pierścienie bardzo szybko pozwala nam na identyfikację narzędzia, które chcemy wybrać. Mamy także wskaźniki głębokości, które są widoczne na zdjęciu RTG. Standardowo najczęściej używamy pilniki długości 25 mm i pamiętajmy, że te oznaczenia są na 18, 19, 20 i 22 mm. To, co wyróżnia te pilniki, to oczywiście stop niebieski po obróbce cieplnej, więc są bardzo charakterystyczne. Część pracująca ma 16 mm i dostępne długości pilnika mamy 21, 25 i 31 mm, więc pełen asortyment dostępnych długości. Nasz unikalny stop NITI
to więcej niż tylko piękny niebieski kolor. To symbol kontroli i precyzji. Niezwykłe właściwości stopu niklowo-tytanowego osiągnięto dzięki innowacyjnej obróbce cieplnej. Obróbka cieplna zwiększa elastyczność pilnika bez uszczerbku na wydajności cięcia. Wzmacnia to znacznie odporność na zmęczenia cykliczne pilnika, czyli na jego ściskanie i rozciąganie podczas obracania się w mocno zakrzywionych kanałach. Te obydwie cechy znacznie zmniejszają ryzyko złamania pilnika. Nasz system pilników wyróżnia elastyczność. W porównaniu do pilników rotacyjnych ze zwykłego stopu NITI, pilniki Rotate lepiej dopasowują się do naturalnej anatomii kanałów korzeniowych i zapewnia to lepsze poszanowanie światła kanału oraz zmniejsza transportację kanału korzeniowego. Rotate to więcej niż tylko pilniki. To kompleksowe rozwiązanie, które zostało zaprojektowane, aby zwiększyć kontrolę nad procesem leczenia. Według producenta sekwencja podstawowa składa się z 3 pilników. Mamy pilnik biały o rozmiarze 15,04, żółty 20,05 i w zależności od kanału pilnik 25. Jeżeli mamy kanały standardowe, większość przypadków stosujemy 25,06, czyli pilnik czerwony o tej perze zbieżności 6%. Natomiast do kanałów wąskich i mocno zakrzywionych producent poleca 25,04. Do sekwencji i do opracowania kanałów jeszcze w dalszej części prezentacji dojdziemy, więc omówię to dokładniej. Sekwencja dodatkowa składa się z pilników 0,4 i 0,6. Przy pilnikach 6% mamy do wyboru pilnik 30, 35 i 40, zarówno w wersji krótkiej, jak i długiej. Przy pilnikach 0,4, czyli o zbieżności 4%, mamy pilniki 30, 35, 40, rozmiar 50 i 60, więc naprawdę wiele rozmiarów pilników mamy do wyboru i także przy rozmiarze 0,4, przy tej perze 0,4 mamy do wyboru wersję krótką i wersję długą. System Rotate posiada także jeden pilnik do powtórnego leczenia kanałowego. Jest to pilnik czerwony 2505 i jako jedyny ze wszystkich pilników on ma tnący wierzchołek. Przyjrzyjmy się teraz parametrom pracy systemu Rotate. Na razie pomijmy pilnik do Reendo. Skupmy się na tych 3 wartościach. I zobaczycie, że wszystkie pilniki, począwszy od białego do niebieskiego w sekwencji podstawowej, czy nawet grubszych rozmiarów, ustawiamy szybkość obrotową na 350 obrotów na minutę. Więc musimy pamiętać tylko jedną wartość, 350. Przy momencie obrotowym pamiętamy 3 wartości. Pilnik biały 15,04 ma 1,3 Nm. Pilnik kolejny, czyli żółty, mamy 2,1 Nm. I wszystkie pozostałe rozmiary mamy 2,3. Czyli pamiętamy tylko 3 wartości momentów obrotowych i cały zestaw pilników jesteśmy w stanie bez problemu pracować. Trochę inne wartości są dla pilnika Rotate do Reendo, ponieważ jest on grubszy, trochę inaczej zbudowany i tutaj prędkość obrotową możemy ustawić na 400 obrotów na minutę i trochę wyższy moment obrotowy na 3,5 Nm. Pamiętajcie, że warto używać dedykowanych mikrosilników, które już te wszystkie parametry mają w pamięci. Widzimy w tle nowy X-Smart Pro Plus, na którym dzisiaj będziemy pracować i który w dalszej części prezentacji jeszcze omówię. I wtedy wystarczy wybrać konkretny pilnik, który nas interesuje. Wszystkie są w pamięci i ta praca przebiegnie zdecydowanie łatwiej. Teraz pokażę Wam, jak łatwo pracuje się pilnikami Rotate krok po kroku. Zaczynamy od pilnika ręcznego, od C-Pilota rozmiaru 10. Tym pilnikiem sprawdzamy drożność kanału, mierzymy na endometrze długość kanału, a także na RTG potwierdzamy, czy ta długość jest prawidłowa. Jeżeli pilnik ręczny 10 nam luźno pracuje w kanale, możemy przejść do pilnika maszynowego. Jako pierwszy pilnik z systemu Rotate mamy pilnik biały, czyli rozmiar 15,04 i pracujemy nim początkowo w sekwencji crown down, czyli nie chcemy dojść na pełną długość roboczą. Staramy się, aby pilnik się zatrzymał 2-3 mm przed wierzchołkiem.
Dzięki temu mamy pewność, że wierzchołek kanału nie pracuje tak intensywnie w tym kanale i nie ulegnie zaklinowaniu i złamaniu. Kolejny pilnik, bierzemy z powrotem pilnik ręczny, C-Pilot, biały. I także wprowadzamy go na pełną długość roboczą. Jeżeli pilnik biały ręczny luźno pracuje w kanale, wracamy do pilnika białego maszynowego, do Rotate 1504 i tym razem już wprowadzamy go na pełną długość roboczą. Jeżeli pilnik rotacyjny biały pracuje bez problemu na pełnej długości, możemy przejść do kolejnego żółtego. Żółty Rotate, czyli jest to 2005. Dzięki temu, że są różne stożkowatości tych narzędzi, mamy bezpieczeństwo pracy i wiemy, że narzędzie nie ulegnie przy wierzchołku zaklinowaniu i złamaniu. Jeżeli opracujemy kanał narzędziem żółtym na pełną długość roboczą, bierzemy kolejny pilnik 2504 i tutaj zdecydowanie bardziej wolę pracować mniejszymi zbieżnościami, mniejszymi stożkowatościami i użyć czerwony 0,4 i po nim niebieski 0,4 i na sekwencji niebieskiego pilnika zakończyć, aniżeli użyć pilnika o stożkowatości 0,6, ponieważ czerwony 0,6 dużo bardziej opracowuje tkanki kanału, szczególnie tej części bardzo ważnej dla nas, świadczącej o wytrzymałości zęba, tej części przykoronowej. Więc pilnik czerwony 0,6 bardziej opracuje tą część kanału niż pilnik niebieski 0,4. Dlatego moja proponowana sekwencja, bezpieczna sekwencja, to jest pilnik czerwony 0,4 i kończymy na pilniku niebieskim 0,4. Dzięki temu kanały są opracowane do rozmiaru 30-0,4, co umożliwia nam bezproblemową irygację i także docelowo wypełnienie tego kanału. Pamiętajmy, że pomiędzy wszystkimi instrumentami bardzo mocno irygować kanał. Nie oszczędzamy na podchlorynie. Każdorazowo pomiędzy każdym narzędziem używamy dużej ilości podchlorynu. Najlepiej używać podchlorynu 5,25 ze środkami powierzchniowo-czynnymi, który idealnie dezynfekuje cały system kanałów korzeniowych. Kilka słów o pilnikach C-Pilot, które są przeze mnie bardzo często używane zarówno do sprawdzania drożności kanału, jak i do udrażniania zobliterowanych kanałów. Wykonane są z najlepszej jakości stali, której struktura znacznie zwiększa odporność na złamanie. Pamiętajmy, że mają pasywny, tempo zakończony wierzchołek, który bezpiecznie prowadzi instrument w kanale. Z ich zewnętrznej budowy możemy zauważyć, że także, tak samo jak pilniki maszynowe, mają wskaźniki głębokości i to jest ważne, że te wskaźniki głębokości są widoczne na RTG. Na tym zdjęciu RTG podczas leczenia kanałowego, gdzie na endometrze sprawdziłem długość roboczą i zawsze potwierdzam to na zdjęciu RTG, widzicie te znaczniki, które odpowiadają za długość narzędzia. Dzięki temu na każdym zdjęciu dokładnie wiemy, na jakiej głębokości narzędzie się znajduje. Nieaktywny wierzchołek bezpiecznie prowadzi przez cały kanał. Dla osób, które są przyzwyczajone do pracy z silikonowym stoperem, trzeba wspomnieć o tym, że jest on także widoczny na RTG. Ja tych silikonowych stoperów nie używam, stąd na tym zdjęciu RTG nie jest to widoczne. Natomiast on także będzie widoczny, więc jeżeli ktoś mierzy długość do punktów referencyjnych zęba, zaznacza sobie na narzędziu silikonowym stoperem, to on także będzie na RTG dobrze widoczny. Uchwyt, który posiadają C-Piloty, jest bardzo wygodny. Ma to duże znaczenie, szczególnie przy trudnych przypadkach powtórnego leczenia kanałowego, gdzie tych narzędzi ręcznych trochę się zużywa. Dzięki temu, że ten uchwyt jest bardzo wygodny, nie bolą palce. Mamy dwa główne zakresy ruchów, którymi możemy pracować pilnikami Rotate. Jeden to jest ruch góra-dół, gdzie wsuwamy instrument powtarzalnymi ruchami do kanału i powoli posuwamy się coraz głębiej, aż osiągniemy długość roboczą. Drugi rodzaj jest to ruch wymiatający. Kiedy wprowadzamy narzędzie luźno do kanału, dociskamy do jego ścianek i powoli wysuwamy delikatnie z kanału i tak głębiej i głębiej.
Pilniki Rotate zostały zaprojektowane zarówno do pracy w picking motion, czyli ruchu góra-dół, ruchu dziobiącym też zwanym, i w tak zwanym ruchu szczotkowania, czyli brushing motion. Więc jeżeli ktoś pracujący do tej pory innym systemem jest przyzwyczajony do którejś z tych ruchów, bez problemu odnajdzie się także w systemie Rotate. Ja w codziennej praktyce używam ruchów góra-dół do większości przypadków klinicznych, szczególnie jeżeli to jest leczenie pierwotne, ponieważ kanał jest względnie czysty. To znaczy oczywiście usuwamy miazgę, natomiast nie ma elementów zewnętrznych, które są przyklejone do ścianek kanału. Natomiast ruchy szczotkowania zdecydowanie bardziej lubię, jeżeli to jest powtórne leczenie kanałowe, ponieważ w powtórnym leczeniu kanałowym do ścianek kanału najczęściej mamy różne rzeczy przyklejone. Może być to gutaperka, uszczelniacz, endometazon, więc te ruchy wymiatające bardzo dobrze się sprawdzają, ponieważ są w stanie zeskrobać cały ten materiał, który był przyklejony wcześniej do kanału i bardzo dobrze oczyścić cały system kanałów korzeniowych. W przypadku narzędzia do powtórnego leczenia kanałowego, czyli czerwony pilnik 2005, tak jak już powiedziałem, przy parametrach on pracuje trochę na wyższym momencie obrotowym, na wyższej prędkości. Pamiętajmy, że jest tnący ostry wierzchołek i przy tym narzędziu nie należy używać nacisku. Ważne jest, i to też jest podane w instrukcji obsługi systemu Rotate, że w przypadku gutaperki i powtórnego leczenia kanałowego, jak usuwamy materiał z kanału, warto pomóc sobie na przykład jakimś rozpuszczalnikiem. I tutaj doskonale się sprawdza olejek pomarańczowy. Zobaczcie, na tym slajdzie widzimy, nie używamy nacisku, to jest bardzo ważne w przypadku pilnika do powtórnego leczenia kanałowego. Pozwólcie, aby on powoli sam wkręcił się w gutaperkę lub inny materiał, który jest w kanale i z łatwością usunie go z systemu kanałów korzeniowych, doprowadzając do sytuacji, kiedy cały kanał będzie czysty. Aby wspomóc irygację, nie można pominąć systemu EDI. Jest to genialne rozwiązanie, które pozwala na aktywację płynu puczącego w świetle kanału. Końcówka wykonana ze sprężystego włókna poliamidowego idealnie iryguje kanał korzeniowy bez naruszania struktury zęba. To należy podkreślić, to jest bardzo ważne. Jest to bezpieczna końcówka, nie narusza struktury zęba i jest w stanie nam pomóc każdorazowo przy irygacji. Innowacja niebieskiego stopu NITI nie jest tylko kolejną funkcją. Jest to naprawdę przełom, który zapewnia kontrolę nad procesem leczenia, którego nie doświadczycie przy użyciu innych systemów. Jest to bezpieczeństwo, na które zasługujecie i którego wymagają Wasze prace. Z użyciem odpowiednich narzędzi każdy przypadek jest prosty. Tak jak na tych 3 slajdach, które pokazują przebieg leczenia kanałowego. Życzę każdemu, aby każdorazowe leczenie kanałowe kończyło się tak jak na tym prawym zdjęciu, czyli system kanałów korzeniowych. Tu akurat jeden kanał i delta korzeniowa idealnie wypełnione. Natomiast pamiętajmy, że cały przebieg leczenia musi się opierać na pewnych składnikach. Najlepiej jak mamy sprawdzony system, którego używamy. I tak jak tutaj zaczynamy od pilnika ręcznego. Jak kanał mamy drożny, robimy zdjęcie RTG, żeby potwierdzić naszą długość roboczą. Później całą sekwencję pilników Rotate na pełną długość, to już omówiłem, tak żeby zakończyć na pilniku 3004 i następnie kanał zostanie wypełniony i dzięki temu całe leczenie kanałowe zakończymy sukcesem. Narzędzia Rotate są zaprojektowane, by współpracować z Waszymi umiejętnościami, oferując nie tylko precyzję, ale i elastyczność. To technologia pracująca dla Was, a nie na odwrót. Zobaczcie na zdjęcia. Bez względu na to, czy jest to prosty kanał, czy jest to kanał zakrzywiony, czy jest to kanał zakrzywiony przy wierzchołku, czy jest to kanał zakrzywiony w połowie długości korzenia. Każdy system kanałów korzeniowych jesteśmy w stanie bezpiecznie opracować systemem Rotate i osiągnąć spektakularny efekt leczenia i gojenie tkanek. A jeżeli mowa o gojeniu, zobaczcie ten piękny przypadek. Przy leczeniu kanałowym nie sugerujcie się wielkością zmian. Zmiana w kości wynika z tego, że w kanale są bakterie.
Nasz organizm ma olbrzymie możliwości regeneracyjne. Dajmy mu tylko szansę. Tą szansą jest usunięcie bakterii z kanału. Kanał musi być prawidłowo według sekwencji opracowany, zdezynfekowany, wypełniony, a z resztą sobie organizm już poradzi. Tak naprawdę wystarczyło leczenie kanałowe i wielka zmiana w kości sama się zagoiła. Dajmy szansę organizmowi na gojenie nawet dużych zmian w kości. Przejdźmy teraz do konfekcjonowania. Takie trudne słowo, czyli nic innego jak pakowanie instrumentów. W opakowaniu mamy kilka blistrów. Wszystkie instrumenty są sterylizowane. One są sterylne, gotowe do użycia i bardzo dobrze oznaczone. Czyli te paski, o których już rozmawialiśmy, są dobrze widoczne od frontu. Z drugiej strony mamy dokładne oznaczenie długości narzędzia i jego rozmiaru na wierzchołku, ale także tapera. Nie zapominajmy o całej rodzinie produktów Rotate, czyli do pilników mamy dostępne dedykowane sączki papierowe oraz gutaperkę. Te sączki są bardzo ważne, ponieważ są pakowane po kilka sztuk. Też są sterylne, czyli dzięki temu, jak osuszamy system kanałów korzeniowych, mamy pewność, że nie wprowadzamy dodatkowych zanieczyszczeń. Jeżeli sączki papierowe są otwarte w dużych paczkach, no to mogą ulec zanieczyszczeniu. Sączki pakowane w blistry po kilka sztuk zawsze są sterylne. Miejmy to na uwadze. Pamiętajcie, że system Rotate to nie tylko sprawdzonego od 2005 roku systemu M2. To krok naprzód w endodoncji, oferujący większą elastyczność, skuteczność i bezpieczeństwo pracy. System Rotate jest odpowiedzią na wszystkie wyzwania współczesnej endodoncji. VDW Rotate to nie tylko narzędzia, to nowa filozofia w endodoncji.